Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś znów o wyborach prezydenckich w Polsce. Mówiliśmy o tym, jak te wybory odbierane są w Europie, ale teraz o tym, jak te wybory odbierane są w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, zwłaszcza tym, którzy dołączyli w ostatnich dniach. Bardzo jestem wam wdzięczny. Zachęcam państwa do włączenia się i do wspierania Układu Otwartego, bo dzięki patronom ten program istnieje, jest niezależny i nic na niego z zewnątrz nie wpływa i takim pozostanie. Nie agitowałem w trakcie kampanii, nie będę agitował ponieważ jestem niezależny i szanuję państwa wybory. Teraz łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. A w Waszyngtonie, tuż przed Białym Domem, w jednej z kawiarni waszyngtońskich jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Igorze, dzień dobry Państwu. Jesteś rzeczywiście gdzieś niedaleko Białego Domu, tak? Tak, dosłownie 10 minut stąd takim spacerkiem znajduje się Biały Dom, epicentrum amerykańskiej polityki. Także teraz rozmawiamy z samego serca Stanów Zjednoczonych. No i tutaj cały czas trwa pewne... Czy słychać coś na temat Polski w sercu Stanów Zjednoczonych? No, ja tak przystawiałem trochę ucha do bram Białego Domu, mając nadzieję, że uda się może usłyszeć jakieś słowa ze strony Donalda Trumpa. Na chwilę obecną, do tego momentu, kiedy rozmawiamy, jeszcze takie oświadczenie się nie pojawiło i nie popłynęły gratulacje ze strony amerykańskiego prezydenta, choć chyba były pewne oczekiwania, że one pojawią się z samego rana w poniedziałek. Tak się jednak nie stało. Choć nawet ja widziałem, że gdzieś w przestrzeni internetowej przez chwilę krążył chyba jakiś taki fake news, bo to był screen, który wyglądał jak screen z konta twitterowego amerykańskiego prezydenta, w którym on składał gratulacje Karolowi Nawrockiemu, natomiast ja potwierdzenia tych informacji nie znalazłem, także wydaje mi się, że przynajmniej do tego momentu, kiedy rozmawiamy, tych gratulacji jeszcze nie ma. Natomiast oczywiście te wybory są relacjonowane i komentowane przez amerykańskie media ze wszystkich stron pewnego rodzaju sceny, czy tej sporu światopoglądowego. Ale czy to nie oznacza, bo to rzeczywiście dziwne, my, że wyjaśnimy, nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek jeszcze o 21:00 polskiego czasu, czyli tam około 14:15 czasu waszyngtońskiego. Większość europejskich przywódców, od lewa do prawa można tak powiedzieć, i od razu złożyły gratulacje Karolowi Nawrockiemu, również prezydent Zełenski, który miał powody do tego, żeby nie być przesadnie zadowolonym, mówiąc delikatnie, ale Donald Trump przyjął go i tak się uważa, że Donald Trump go wsparł. Wysłał swoją przedstawicielkę, co prawda nie bardzo wysokiego przedstawiciela. Może to też pokazuje, że tak naprawdę dalej jesteśmy gdzieś tam w 10. rzędzie w Waszyngtonie. Chyba bym nie wyciągał aż tak daleko idących wniosków co do tego, czy to jakby już ustawia w pewnym sensie pozycję Polski, jeżeli chodzi o hierarchię zainteresowania ze strony Waszyngtonu. Ja myślę, że tutaj pewne znaczenie może mieć też sposób działania Donalda Trumpa, szczególnie w poniedziałkowe poranki. Znaczy tutaj często rzeczywiście tak bywa, że na przykład pewna komunikacja pojawia się dopiero popołudniem, bo Donald Trump był zajęty, bo akurat wprowadzał podejmował pewne decyzje, czy wprowadzał pewne zamieszanie, na przykład w okresie weekendowym, jemu się to zdarzało robić, podejmować decyzje często o takim brzemienne skutki, na przykład w niedzielę, przebywając w Mar-a-Lago. Także ja bym to raczej tutaj chyba zrzucił na karb pewnego rodzaju tej chaotyczności takiej, być może czasami jest zaplanowaną chaotycznością, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. Zobaczmy, co się wydarzy
do końca dzisiejszego dnia, czy rzeczywiście cały czas będzie milczenie, czy może jednak jakieś, gratulacje, jak rozumiem, ze strony Białego Domu popłyną. No bo rzeczywiście w tych poprzednich tygodniach, czy nawet dniach, no pojawiły się takie silne sygnały wskazujące na poparcie przez amerykańską administrację Karola Nawrockiego, chociażby wizyta w Polsce na konferencji CIPAC Rzeszów, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem, która wygłosiła bardzo mocne przemówienie. Niektórzy myślę, że mogliby powiedzieć nawet zbyt mocne. Ja wiem, że pojawiły się głosy krytyczne wskazujące, że Amerykanie jednak nie powinni wybierać nam prezydenta. Z kolei zwolennicy Karola Nawrockiego podkreślali, że to, co powiedziała Kristi Noem, pokazuje, że Amerykanie chcą współpracować z Warszawą, chcą współpracować z silną polską administracją, ale taką administracją, która będzie rozumiała również interesy amerykańskie i będzie uwzględniała je w swoich kalkulacjach. Jak powiedziałem, tutaj oczywiście pojawiły się też doniesienia medialne, zarówno w konserwatywnych mediach, jak i Fox News, ale również takich bardziej, powiedziałbym, o charakterze, używając anglicyzmu, bipartisan, czyli takie dwupartyjne, które starają się zachować pewnego rodzaju neutralność. Ja mam wrażenie, że takim chociażby medium jest magazyn internetowy The Hill, który stara się w taki sposób dosyć wyważony po prostu relacjonować to, co dzieje się w Waszyngtonie. I tutaj rzeczywiście zwycięstwu Karola Nawrockiego został poświęcony dosyć długi artykuł, w którym przypominano między innymi wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu, to jego krótkie spotkanie z Donaldem Trumpem, uścisk dłoni. Nawet tutaj autor artykułu zauważył, że Karol Nawrocki wtedy, udzielając wywiadu dla telewizji Republika, powiedział, że Donald Trump przekazał mu "You will win", ty zwyciężysz. I to zostało tutaj rzeczywiście przez media amerykańskie również zauważone. Także moim zdaniem to pokazuje, że jednak my nie jesteśmy krajem peryferyjnym, w tym znaczeniu, że jakby polska polityka cieszy się zainteresowaniem i są dziennikarze i też eksperci, którzy po prostu śledzą to, co dzieje się nad Wisłą. No, z tych artykułów przebija się takie przekonanie, że Karol Nawrocki będzie prezydentem, który będzie chciał współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, który będzie zabiegał o większą amerykańską obecność, również wojskową nad Wisłą, że te kwestie bezpieczeństwa będą bardzo ważne, ale że jednocześnie to prawdopodobnie skomplikuje relacje Polski zarówno z samą Unią Europejską, jak i z państwami tej tak zwanej starej Unii. Przede wszystkim Niemcami, no bo po prostu Polska będzie starała się przyjmować kurs bardziej transatlantycki, taki powiedziałbym zbieżny z polityką Donalda Trumpa. Niektórzy z autorów, chociażby w rzeczonym magazynie The Hill, zastanawiają się również, jaki wpływ może mieć prezydentura Karola Nawrockiego na relacje polsko-ukraińskie i na ewentualne dalsze wspieranie przez Polskę bohaterskiej walki Ukraińców z rosyjskimi bandytami. To nie zostało ujęte w taki sposób, to już moja autorska interpretacja. W tym artykule było to ujęte w bardziej neutralny sposób. Natomiast jakby wnioski są dosyć oczywiste. Tutaj wszyscy wiedzą, że to jest prezydent, oni mówią o prezydencie takim konserwatywno-narodowym. On jest w taki sposób określany i czyli nie używa się takich, czy w amerykańskich mediach używa się takich określeń jak w europejskich mediach, gdzie no mówiąc najbardziej delikatnie, wybór Karola Nawrockiego został przyjęty z ograniczonym entuzjazmem, a mówiąc wprost, po prostu z paniką, przerażeniem i wstrząsem i wielkimi obawami, bo nie tylko jeśli chodzi o los Polski, ale o to, że to jest taki sygnał, że tego typu ugrupowania, tego typu kandydaci mogą wygrywać też w innych krajach. No i tam się nie mówi o nim jako o konserwatyście, czy nawet narodowym konserwatyście, tylko jako nacjonalistycznym populiście. Takiego języka używa się w europejskich mediach. Tutaj w tych mediach bardziej o takim zabarwieniu, nazwijmy to tak umownie mówiąc, liberalno-lewicowym, też to określenie populista oczywiście się pojawia, to jest jasne. Natomiast mam wrażenie, że ono chyba jednak jest trochę bardziej niuansowane, że ono tutaj właśnie może być opatrzone określeniem konserwatywnym, albo właśnie odniesieniem do narodowych, też to chyba też ma takie pewnego rodzaju pejoratywne zabarwienie. Natomiast ja bym nie nazwał tego pewnego rodzaju paniką. To chyba, ja też przeglądałem europejskie ja mówiłem media. o tym, że panika była, czy jest w Europie, tak, wśród europejskich
elit, zwłaszcza tej Tak. części No tutaj na przykład- liberalnej europejskich elit. No właśnie, liberalnej. Mam wrażenie, że tutaj chyba jest to trochę bardziej wyważone. No na przykład New York Times w artykule Who is Karol Nawrocki, Poland's next president, odpowiada od razu w lidzie, nieważne w nagłówku, the nationalist who was endorsed by President Trump has long been hostile to Poland's centrist government. A zatem no tutaj on jest określony jako nacjonalista wspierany przez prezydenta Donalda Trumpa. Ja mam wrażenie, że to jest rzeczywiście tutaj bardzo mocno akcentowane w Stanach Zjednoczonych, że Nawrocki jest człowiekiem, którego Trump popierał. Po prostu. My nawet mam wrażenie, że czasami w Polsce to trochę, przynajmniej niektóra część mediów czy ośrodków opiniotwórczych lekceważyła, mówiąc, tam jakie poparcie tego przez Donalda Trumpa, przecież oni tam uścisnęli dłoń, pewnie Donald Trump nawet nie wiedział, co to jest za bardzo za ten gość, który przyszedł tam o dłoniu ścisnąć. No tutaj w tych mediach właśnie amerykańskich widzę, że to jest trochę inaczej. Tutaj jest to jakby jasno łączone. Donald Trump poparł, Karol Nawrocki zwyciężył. A czy ja też myślę, tak się w europejskich mediach, znaczy w mediach wypublikowanych w Europie, w tekstach i w komentarzach, pojawiały się takie też komentarze, że to jest zwycięstwo Donalda Trumpa, bo to jego polityk, przez niego popierany polityk wprost wygrał, nie? Co moim zdaniem jest dużą przesadą. Ja myślę, że to wsparcie Trumpa miało minimalne znaczenie, może miało takie, że pokazywały skuteczność Karola Nawrockiego, że jest w stanie dotrzeć do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Akurat nie, no jak wiemy, prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce też nie jest jakoś przesadnie popularny. to Ze względu prawda. na Ukrainę. Oczywiście. Ja mam wrażenie, że to jednak chyba nie ma takiej narracji, że to Donald Trump wygrał te wybory, tylko właśnie, że kandydat, którego on wspierał. No i tutaj, że szanowni państwo, nie być gołosłownym, tylko powoływać się na konkretne źródła, to artykuł opublikowany przez PBS, zatytułowany Trump-backed conservative Karol Nawrocki wins Poland's presidential elections. No czyli znowu, popierany przez Trumpa, ale już widzą państwo, konserwatywny. Tutaj już nie ma z kolei, ja przeczytałem teraz państwu tytuł tego artykułu, konserwatywny, nie populista, nie narodowy populista, tylko konserwatysta, ale popierany przez Trumpa. Także ja mam wrażenie, że to raczej idzie w tą stronę. I wymowa tych artykułów jest taka, że to pewnego rodzaju ta fala konserwatywna czy populistyczna, jak powiedzą bardziej lewicowe media, ta lawina, która została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych, no, nabiera rozpędu i przenosi na kontynent europejski. Oczywiście pierwsze takie komentarze pojawiały się już w związku z wyborami w Rumunii. No ale ostatecznie, jak wiemy, w drugiej turze Simone przegrał te wybory, no więc okazało się, że być może jednak ta hipoteza o tej konserwatywnej właśnie fali, konserwatywnej lawinie, no że ona może jednak jest nieprawdziwa. No i mamy kazus polski, który zdaje się te pewnego rodzaju przewidywania potwierdzać, ku radości jednych, no i delikatnie mówiąc pewnemu zaniepokojeniu drugich. Natomiast ja bym tego nie nazwał taką paniką. To jest pewnego rodzaju chyba próba zrozumienia sytuacji i wskazania, że rzeczywiście pewne zmiany społeczne zachodzą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, że one zachodzą również w innych państwach cywilizacji zachodniej. Także tak się te akcenty tutaj w Stanach Zjednoczonych rozkładają, bez takiego bardzo panikarskiego, powiedziałbym raczej tonu, tylko z zauważeniem, że rzeczywiście wieje konserwatywny wiatr zmian, no a gdzieś jego spiritus movens jest właśnie prezydent Donald Trump. Czy on rzeczywiście jest tak sprawczy, czy on ma taki wpływ na decyzje polskich wyborców? No ja bym chyba jednak tego tak do końca nie przeceniał, no ale widać też, myślę, że po części w Ameryce jednak ciągle pokutuje to przekonanie, że Amerykanie jako mocarstwo, nie tylko polityczne, ale również w pewnym sensie moralne, mogą wpływać na losy świata i gdzieś ta amerykańska myśl, czy ona będzie liberalna, że będzie konserwatywna, promieniuje na całą kulę ziemską. Także tak to wygląda w tym momencie. Jak mówię, jestem bardzo ciekawy, co usłyszymy ze strony Białego Domu, czy w ogóle coś usłyszymy ze strony Donalda Trumpa i jak rzeczywiście ta polityka będzie kształtowała się w najbliższym czasie. Czy rzeczywiście Karol Nawrocki ma tak dobre kanały komunikacji z Białym Domem, jak starał się przekonywać o tym Polaków podczas kampanii wyborczej. A czy w tych
komentarzach, które pojawiły się po wyborach w Polsce, czy w trakcie wyborów w Polsce, mówi się o tym, że wybór Karola Nawrockiego oznacza bardziej proamerykański kierunek i bardzo proamerykańskie nastawienie Polski, a no przede wszystkim polskiego prezydenta, tak? No bo jak wiemy, stanowisko rządu jest nieco bardziej zniuansowane. Czy w ogóle ten wątek się pojawia? Tego, jaka będzie Polska, w której jest prezydent Nawrocki, a premierem jest Donald Tusk, a ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, no, który jest przecież postacią znaną w Stanach Zjednoczonych. Tak, znaczy to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Jak ja wspominałem wcześniej, tutaj w artykułach przeważa przekonanie, że Polska przyjmie bardziej proamerykański kurs. Że Karol Nawrocki jest prezydentem, który swoją przyszłość polityczną, ale też pewnego rodzaju bezpieczeństwo Polski wiąże ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj nawet autorzy, już nie pamiętam, czy to było w tym artykule The Hill, czy to było na stronie Fox News, ale w jednym z artykułów zauważali, czy w jednej z wypowiedzi zauważali, że na różnego rodzaju wiecach wyborczych Karola Nawrockiego pojawiały się amerykańskie flagi. Że na wiecach Rafała Trzaskowskiego to były flagi Unii Europejskiej, na wiecach Karola Nawrockiego flagi Stanów Zjednoczonych. No to było doskonale widać. Ja miałem okazję w Warszawie, ja obserwowałem i marsz organizowany przez Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, no to różnica, jeżeli chodzi o odwoływanie się do symboliki międzynarodowej, była uderzająca. Rafała Trzaskowskiego, wiadomo, flaga Unii Europejskiej, a u Karola Nawrockiego rzeczywiście bardzo dużo flag amerykańskich, także to też, jak widać, nie uszło uwadze uważnych amerykańskich obserwatorów. A więc tak, to jest to przekonanie, Polska idzie w stronę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i może to robić, czy nawet będzie to robiła kosztem Unii Europejskiej. To jeszcze może nie jest gra o sumie zerowej, ale to też nie do końca jest taka sytuacja win-win. To jest raczej przekonanie, no, że w tym momencie wzrastających napięć pomiędzy Unią Europejską a Donaldem Trumpem, dotyczących nie tylko kwestii związanych z gospodarką, ceł, ale również kwestii światopoglądowych, no po prostu trochę trudno jest jechać okrakiem na dwóch koniach. Tak trochę trzeba wybierać. No i Karol Nawrocki, europejscy konserwatyści, czy jak powiedzą inni, czy polscy populiści, w tym wypadku wybierają Stany Zjednoczone. Tutaj też zwraca się uwagę na to zbieżność światopoglądową, że rzeczywiście konserwatyści w Polsce, czy populiści w Polsce, no myślą w takich kategoriach jak, nie wiem, mówił J.D. Vance na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tak, że tutaj na przykład ważną kwestią, też to czytałem w jednym z artykułów, tutaj ktoś zwraca uwagę, na kwestię związaną z ustawą o mowie nienawiści. Pytanie o ten zakres cenzury. No i tutaj znowu wjeżdża nam, przepraszam za kolokwializm, ale J.D. Vance z Monachium, który mówi, Europa nie może ograniczać wolności słowa, nie może wprowadzać cenzury, to jest sprzeczne z wartościami leżącymi u podstaw naszej cywilizacji. No i proszę bardzo, mamy Karola Nawrockiego, który mówi, nie dla ustawy o mowie nienawiści, to nie chodzi o walkę z żadnym hejtem, to chodzi o to, żeby zamykać usta niepokornym, żeby cementować władzę tego establishmentu. No i to jest bardzo spójne z tym, co mówi Donald Trump. Także to już jest dosyć widoczne. Zresztą, no ja nawet tak, kiedy spojrzałem na, miałem takie pewne skojarzenie, kiedy spojrzałem na mapę wyników wyborczych w Polsce, tylko na poziomie gminy. Bo ja w ogóle niestety mam wrażenie, że zbyt często publikowane są mapy województw, które w ogóle nie pokazują istoty sprawy. Bo na mapach województw tak naprawdę nie do końca widać, jak się rozkładają geograficznie ich głosy. Dopiero mapa gmin daje nam pełny obraz. I ona jest bardzo ciekawa, bo okazuje się, że przecież Karol Nawrocki wziął nie tylko swoje bastiony, tam podkarpackie Podlasie, ale gminy w województwie dolnośląskim. Kaszuby głosujące na Karola Nawrockiego. Warmia i Mazury, nawet niektóre gminy w województwach zachodniopomorskim, te biedniejsze. Ta mapa właściwie nawet przekracza ten tradycyjny podział na ziemie, które znajdowały się do wojny w II Rzeczypospolitej, które się nie znajdowały. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że miałem podobne skojarzenie trochę ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy mówiło się przed wyborami, że tutaj no, jest ten widoczny podział wschodnie, zachodnie wybrzeże, prawda, no i ten interior. No i potem, kiedy otwiera się mapę wyników wyborów, ale mówię, no patrzmy po hrabstwach, no to okazuje się, że po prostu w tych wyborach w listopadzie czerwona fala zalała Stany Zjednoczone. Czerwona to jest kolor republikanów. Właściwie pozostały jako bastiony tylko wielkie miasta. No, ostatnia wioska Galów, tak? I trochę tak samo jest w Polsce. No, pozostały bastiony wielkich miast. Także tutaj widać to napięcie pomiędzy prowincją a metropolią, które wydaje się oczywiste, ale które w tych wyborach znalazło jasne potwierdzenie. Wreszcie ja też uważam, że zarówno w Stanach Zjednoczonych,
jak i w Polsce w tych wyborach doszła do głosu tak zwana milcząca większość. Ludzie, którzy na co dzień się nie wypowiadają, nie biorą udziału w dyskusjach twitterowych, niekoniecznie zabierają głos nawet w kręgach towarzyskich, którzy niechętnie odpowiadają na pytania respondentów. Stąd kolejny raz tak naprawdę porażka sondażowni, właściwie poza chyba OGP, no ale nie było najlepiej, a Exit Ale Polska już niewielka była też to już nie było tak duża różnica, jak się zdarzały w przeszłości. Chociażby 20 lat temu. Wtedy była różnica o 10 punktów procentowych się zdarzały. Zgadzam się z tym. Tym niemniej jednak nie udało się wskazać trafnie zwycięzcy, ale może nawet ważniejsze było to, że w Exit Polls, już było wiadome w Exit Polls, że te sondaże nie będą miarodajne, bo była duża liczba odpowiedzi. To był problem. Dlaczego? Tak. No moim zdaniem to była nie jestem tego w stanie zweryfikować, stawiam hipotezę, ale moim zdaniem to była milcząca większość. To byli ci, którzy nie chcą rozmawiać z respondentami, uważają, że są manipulowani, wykorzystywani, ale są wkurzeni. Na establishment, którego ja tego daję swój głos. Coś takiego zadziało się w Stanach, także ja tutaj widzę naprawdę dużo analogii, oczywiście uwzględniając całą specyfikę historii Polski, kwestie rasowe, no wiadomo, milion czynników, ale pewne wzorce moim zdaniem można tutaj znaleźć. A czy Amerykanie, czy amerykańscy analitycy, komentatorzy mówią o tym wewnętrznym podziale Polski, no, że właśnie, że jeden rząd będzie miał taką orientację zapewne mocno proeuropejską, a prezydent proamerykańską. Czy obawiają się, że to może być problem w prowadzeniu spójnej polityki zagranicznej Polski, czy też widzą w tym zaletę, że Polska może być takim krajem obrotowym, tak? Może być takim mostem. Teoretycznie ma taki potencjał do bycia mostem między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Czy tam w ogóle ktoś to zauważa? Znaczy tak, ja myślę, że tutaj rzeczywiście w komentarzach zwraca się uwagę na to, że prezydent jest w stanie bardzo utrudniać życie premierowi. Że ten nasz system konstytucyjny jest dosyć tak eufemistycznie, w pewien sposób niedoskonały i prezydent może wkładać kij w szprychy, w związku z tym to przyprawi, to jakiś tutaj dosłowny cytat z któregoś z artykułów, że przyprawi o ból głowy Donalda Tuska i że może to prowadzić do pewnego rodzaju klinczu, takiej niesterowności państwa. Jednocześnie, no jednak ja odnoszę wrażenie, że o Polsce mówi się tutaj szczególnie w kręgach eksperckich, czy to w Atlantic Council, czy w Hudson Institute, jako o kraju mającym potencjał do tego, żeby właśnie być krajem pomostowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, a jednocześnie krajem odgrywającym istotną rolę na północno-wschodniej flance NATO. Że Polska wspólnie oczywiście z państwami nordyckimi, z państwami bałtyckimi, nie wiem, może z Holandią, jest w stanie, ale trzymając się basenu Morza Bałtyckiego, budować tutaj, być takim silnym oparciem dla Stanów Zjednoczonych, po to, żeby właśnie one mogły się paradoksalnie mniej angażować w Europie. Znaczy to idzie w tą stronę. Trzeba wzmocnić północno-wschodnią flankę NATO, opierając się chociażby na Polsce, po to, żeby to trochę Polacy, Szwedzi, Norwegowie zajmowali się kwestiami związanymi z rosyjskim imperializmem, a my, żebyśmy mogli bardziej skupić się na Chinach. To oczywiście nie jest jedyna wizja. No, są inni politycy, są Elbridge Colby, który w ogóle mówi, że tutaj trzeba się wycofywać i niech ta Europa już tam sama się martwi, ale ja mam wrażenie, że to nic nie jest jeszcze przesądzone. Znaczy, że tutaj ciągle to wszystko się ściera. Zresztą ja w ogóle uważam, że jednak Donald Trump, zdając sobie sprawę z tego, że istnieje duże ryzyko tego, że świat zmierza w stronę globalnego konfliktu, podjął taką trochę desperacką próbę dokonania resetu z Rosją i ta próba, to wskazuje, że jest nieudana. Znaczy, myślę, że mało kto z nas tutaj nad Wisłą się spodziewał, że będzie, no ale jednak w Waszyngtonie prawdopodobnie uznano, że trzeba tę próbę podjąć. Trzeba spróbować, bo sytuacja jest tak niebezpieczna, że to jest pewnego rodzaju ostatnia deska ratunku. Pytanie, czy teraz nastąpi korekta kursu i uznanie, być może tutaj pewną zaletą będzie prezydent Nawrocki, czy jego obóz polityczny, że mamy w Polsce z kim rozmawiać, w Polsce się zmienia, wieje wiatr zmian, z Putinem to się jednak nie da, bo po prostu on oszukuje, kłamie, oszukuje, nie chce dobić dealu, jest niesolidnym partnerem. W Polsce mamy kogoś, z kim będziemy się w stanie porozumieć, to jednak postawmy na Polskę, niech ci Polacy się za to wezmą i nas trochę wyręczą w rozwiązywaniu tego bałaganu. Oczywiście nie samodzielnie, żeby była jasność, przynajmniej państwo. To nie jest tak, że my zastąpimy Niemcy.
to my co najwyżej możemy, ten punkt się może przenosić z Niemiec, ale ja osobiście uważam, że mówienie o zastąpieniu Niemiec to są pewnego rodzaju mrzonki. Nie mamy potencjału gospodarczego i demograficznego. Ale ja uważam, że taki scenariusz jest w tym momencie absolutnie aktualny. Czy on się zrealizuje? No, tego my oczywiście dzisiaj nie wiemy. I to będzie też bardzo poważny sprawdzian dla prezydenta, nie Donalda Trumpa, dla prezydenta Karola Nawrockiego i jego administracji. Czy rzeczywiście on potrafi rozmawiać z Amerykanami, czy potrafi ich przekonać do naszych racji, czy rzeczywiście jest tak, jak powiem to jeszcze raz, zapowiadał w kampanii wyborczej. My tego w tym momencie nie wiemy. Ja mam nadzieję, że tak jest, bo to leży w interesie nas wszystkich. To jest po prostu polska racja stanu. Mhm. A czy w ogóle te wybory są bardziej obserwowane niż poprzednie, tak? Czyli niż inne wybory w innych krajach europejskich? Czy one są tylko, po prostu jest odnotowany fakt, że takie wybory się odbyły, że wygrał ten kandydat, a nie inny? Czy jakby to jest, czy tych analiz jest tam więcej? Czy widać, że to zainteresowanie i próba interpretacji tego, co to oznacza dla relacji transatlantyckich, relacji amerykańsko-europejskich, czy to w ogóle ma miejsce? Też tak, ja z tego co widziałem, to dzisiaj jakby te wybory znalazły się, no może nie na czołówkach, ale jednak na wysokim miejscu w większości najważniejszych serwisów informacyjnych, nie wiem, chociażby CNN, który akurat pisał o populiście Nawrockim, no ale to można się było tego spodziewać. Na pewno to zainteresowanie było większe niż w pierwszej turze. Uważam, że to zainteresowanie mogło być nawet większe niż w 2023 roku, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Czy było ono większe niż zainteresowanie wyborami w Rumunii? Mam wrażenie, że chyba porównywalne, ale to też z tego względu, że początkowo te wybory w Rumunii się w ogóle nie cieszyły zainteresowaniem. Dopiero jak one zostały unieważnione, no to wywołało pewnego rodzaju dyskusję i wtedy te wybory zaczęły się przebijać. Ale podsumowując, mam wrażenie, że to są takie wybory, które rzeczywiście no to są jedne z najbardziej komentowanych polskich wyborów od lat. Chyba ja mam takie wrażenie. A jeśli chodzi o relacje polityczne, na ile po pierwsze obecny rząd polski tak jednak nawiązał jakieś kontakty? Znaczy zdaje się, że Marco Rubio rozmawia od czasu do czasu z Radosławem Sikorskim. Czy to są jakieś kanały komunikacji? No bo my nie mamy, Polska nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych, ma tylko kierownika placówki, ale też Stany Zjednoczone nie mają ambasadora w Polsce i nie wiem, czy to wynika z takiej zasady równoważności, czy to wynika z tego, że po prostu Polska nie jest tak poważnie traktowana, że jest niby wskazana osoba, ale nie została wysłana. Ja wnosząc po wypowiedziach amerykańskich polityków, między innymi też po wystąpieniu Kristi Noem na CPAC-u, ja uważam, że administracja Donalda Trumpa naprawdę uznała, że z ewentualnym rządem liberalno-lewicowym niespecjalnie jest o czym rozmawiać. Znaczy to jest świadomie przyjęte założenie, że tutaj niespecjalnie jest pole do negocjacji. Czyli uważasz, że oni nie wysłali ambasadora jeszcze z powodów politycznych? Myślę, że jest taka możliwość. Myślę, że tak. Znaczy, oczywiście być może gdzieś tutaj pod tym się też kryje pewna zasada wzajemności, ale ja myślę, że to mogło być motywowane politycznie. Szanowni Państwo, to przemówienie Kristi Noem, no to ono było bardzo mocne na CPAC-u. Znaczy, to było przemówienie na zasadzie, ja popieramy Nawrockiego, ale to było też trochę grożenie palcem. Bo jak będzie Trzaskowski, to my się stąd być może zwiniemy. Tak? Być może zredukujemy naszą obecność, nie będziemy mieli wspólnych interesów. Ja to przynajmniej tak odebrałem, że to było w pewnym sensie grożenie, to było wspieranie, ale też grożenie palcem. I to może był taki moment entuzjazmu, to było dużo entuzjazmu, Kristi Noem, super, popieramy konserwatystów. No nie, to nie jest, to jest coś, co w poważnym kraju nie powinno mieć miejsca, a w każdym razie nie powinno być przyjmowane z radością. Ja rozumiem, taka jest dynamika polityczna i obie strony zbierają poparcie od kogo się da, a to pokazuje jednak, jak wielkie państwa próbują tutaj same rozstawiać pionki. Tak? No, na szczęście ta walka to jednak była przede wszystkim walka między dwoma obozami politycznymi w Polsce i dwoma potężnymi grupami wyborców.
i ten, moim zdaniem, ten wpływ, tam była próba z obu stron, tak, wpływania ze strony elit europejskich również, ale ja myślę, że to nie miało tak wielkiego znaczenia, że ta walka tu się stoczyła w Polsce. Ja też tak uważam, natomiast jednak sięgano po ten wytrych zagraniczny. No, przecież na marszu Rafała Trzaskowskiego pojawił się z kolei prezydent Rumunii, Nikos Szor, jeżeli dobrze wymawiam, Dan, który też miał być tutaj, został trochę wyciągnięty, prawda, jak taki miś na krupówkach, o proszę bardzo, tutaj w Rumunii się udało zatrzymać. A wcześniej jego konkurent był na jednym z wieców, zanim przegrał wybory, był na jednym z wieców Karola Nawrockiego. Tak, dlatego o tym mówię, żeby pokazać, że to jest pewnego rodzaju, no to obydwie strony sięgały, prawda, bo z kolei potem cały SIPAK. Ale ja myślę, że to jednak też wynika z tego, że te procesy, które dzisiaj zachodzą w całym świecie zachodnim, związane z oporem takim wobec zastanego establishmentu, tego definiujemy, to jest inna kwestia, ale pewnego rodzaju establishmentu, one gdzieś stają się, o tym rozmawialiśmy ostatnio, one stają się trochę ponadnarodowe, stają się transgraniczne, te procesy z uwzględnieniem lokalnej specyfiki możemy obserwować w różnych krajach. Natomiast wracając do tego wątku, tego pytania, które zadałeś, to wydaje mi się, że tutaj jednak naprawdę ta administracja po prostu uważała, że rozmowy z rządem liberalno-lewicowym Donalda Tuska, potencjalnym prezydentem z tego obozu, nie będą konstruktywne i że dogadać się będzie można, jeżeli do władzy wrócą konserwatyści. Czy tak jest? No to, szanowni państwo, przekonamy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Podsumowując, czy ty widzisz potencjał do tego, żeby te relacje rzeczywiście były, tak jak tradycyjnie były dobre, żeby teraz były jeszcze lepsze, czy one będą turbulentne, no bo w Polsce jest dwuwładza, w Stanach jest bardzo specyficzny prezydent, który wywołuje na całym świecie strach, przerażenie, a czasami gdzieś tam nadzieję, aczkolwiek raczej strach i przerażenie. Czy tu jest potencjał do tego, żebyśmy teraz, nie mówię o dalekiej przyszłości, tylko teraz, w tych najbliższych miesiącach roku zbudowali dobre relacje międzypaństwowe już, bo ważne jest, czy Polska będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, a nie czy osoba, czy Karol Nawrocki będzie współpracował z Donaldem Trumpem. Znaczy, ja uważam, że osoba Karola Nawrockiego stwarza pewnego rodzaju taką możliwość, znaczy daje szansę na nowe otwarcie, bo ja tak to określę. Mamy w tym momencie okno możliwości i ja uważam, że tak, że jest potencjał do tego, żebyśmy przekonali Amerykanów, żeby się nie tylko nie wycofywali, ale żeby wzmacniali swoją obecność w naszym regionie. To są oczywiście też kwestie związane z gospodarką, z zakupem chociażby amerykańskich węglowodorów, ale też kwestie z budową elektrowni jądrowej, tego na ile wpuścimy, na ile mocni kapitałowo będą Amerykanie, bo to musimy pamiętać też o twardych interesach, nie tylko o kwestii dyplomatycznej, ideowej, ale po prostu o kwestiach gospodarczych, ale ja być może jestem niepoprawnym, ale jednak o tyle optymistą, że te sygnały, które popłynęły w ostatnim okresie ze strony Waszyngtonu, wskazują na to, że Polska nie została porzucona. My też, szanowni państwo, pamiętajmy, że jesteśmy w innej sytuacji niż Ukraina. Ja to mówię z bólem serca, bo zawsze wspieram i będę wspierał, to może zabrzmi tak strasznie egzaltowanie, ale walkę Ukraińców o wolność, bo to jest po prostu spójne z naszą racją stanu. Natomiast, szanowni państwo, no, oni nie są w NATO, my jesteśmy. Ja wiem, że się mówi, czy działa artykuł 5, czy nie działa. Jesteśmy w NATO. To naprawdę zmienia. Też bym tego NATO tak nie lekceważył. Nasza pozycja jest inna względem Stanów Zjednoczonych niż Kijowa. Ja mam czasami wrażenie, że w polskim dyskursie mamy uproszczenie, znaczy, że my zrównujemy siebie z Ukrainą. Tak jak Waszyngton potraktuje Kijów, tak będzie traktował Warszawę. No nie, to tak nie działa. My jesteśmy w innej pozycji, w tym momencie mamy szansę na nowe otwarcie, mamy potencjał, żeby stać się takim punktem zaczepienia, pewnym punktem grawitacyjnym dla budowania północno-wschodniej flanki NATO, dla budowania tutaj siły basenu Morza Bałtyckiego. To jest potencjalna możliwość. Teraz trzeba pracować, żeby ona się zrealizowała. Uważam, że jak mówię, mamy nowe otwarcie, zobaczymy, jakich współpracowników dobierze sobie Karol Nawrocki. To jest też bardzo ważne, szanowni państwo. Pamiętajmy, że on nie ma doświadczenia dyplomatycznego. On nie jest politykiem, nie jest dyplomatą.
Zobaczymy, kto pojawi się dookoła niego. To też będzie bardzo ważne, jak ten gabinet zostanie skonstruowany. Wtedy będzie można też powiedzieć więcej o tym, jakie będą jego relacje z Amerykanami, ale wydaje mi się, że po tej stronie Atlantyku też jest pewnego rodzaju oczekiwanie na nowe otwarcie, po to, żeby ustalić, co z tą Polską w zasadzie można zrobić i w którą przegródkę Polskę włożymy. Krajów perspektywicznych, czy jednak tych, które gdzieś spychamy na peryferię. I tutaj myślę, że jednak piłka jest po naszej stronie, także nikt za nas tej pracy domowej nie odrobi. To nie jest dzisiaj tak, że Amerykanie każdemu przychodzą z pomocą, to my musimy udowodnić im, że jesteśmy po prostu potrzebni, że chcą takiego sojusznika, bo będzie po prostu również obsługiwał ich interesy. Jak brutalnie by to nie zabrzmiało, bo na tym polegają, szanowni państwo, sojusze, że też trzeba komuś robić przysługi i my musimy Amerykanom pokazać, że mamy potencjał i wolę polityczną, żeby te amerykańskie interesy tutaj realizować. Przed Karolem Nawrockim na pewno ogromne wyzwanie. Zobaczymy, czy oni jego współpracownicy temu wyzwaniu podołają. Zaiste zobaczymy. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Tomasz Grzewaczewski, prosto, Państwo nie widzicie tego, bo za nim jest ściana, ale za tą ścianą zupełnie niedaleko jest Biały Dom, a te odgłosy, które dobiegały do Państwa z tyłu, to klienci, muzyka i stukot filiżanek w jednej z waszyngtońskich kawiarni. Tak, ja bardzo przepraszam za te niedoskonałości dźwiękowe. Dzisiaj to wszystko jest tak troszeczkę robione partyzancko, bo jednak intensywny ten wyborczy poniedziałek, nie tylko w Polsce, ale również tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ale bardzo dziękuję. A wcześniej, tak przed wyborami rozmawialiśmy wspólnie z Jędrzejem Bieleckim o różnicach w postrzeganiu, w spojrzeniu na te wybory z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. No to teraz, ja dzisiaj wcześniej nagrywałem rozmowę z Jędrzejem Bieleckim, zachęcam Państwa do odsłuchania, no to tam ta relacja jest zupełnie inna. Tak? To, o czym wspominałem podczas tej rozmowy, co łatwo się domyśleć, tam ten ton komentarzy jest zupełnie inny. Zachęcam do odsłuchania, zachęcam też Państwa do odsłuchania mojego komentarza, który nagrałem zaraz po wyborach kilka godzin temu. No, znaczy Państwo będziecie słuchać we wtorek, czyli to było nakręcone w poniedziałek rano, a my kończymy tę rozmowę późnym wieczorem poniedziałkowym w Polsce i południem czasu waszyngtońskiego. Tomku, dzięki serdeczne. Pięknie dziękuję za rozmowę Państwu, za uwagę i oczywiście zapraszam do słuchania każdego, kto pojawia się na kanale Układu Otwartego. Jest czego słuchać. Dzięki Ci za te dobre słowa. Do usłyszenia, do zobaczenia, Tomek. Do zobaczenia. Ja dziękuję również Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie, że subskrybujecie Układ Otwarty. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to, wciśnijcie ten guzik w prawym dolnym rogu i zachęcam bardzo do wspierania Układu Otwartego na Patronite. To daje stabilność funkcjonowania. Dzięki środkom wpłacanym przez Państwa mogę utrzymać zespół, który pomaga mi w przygotowaniu odcinków od strony merytorycznej i technicznej. Dzięki wszystkim patronom. Do usłyszenia. Do zobaczenia.